Włosi to jednak potrafią robić piękne samochody. Takie jak Fiat Tipo Kombi. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Fiata Tipo. Nowy Fiat Tipo zadebiutował w 2015 roku, a 5 lat później, czyli w 2020 roku, doczekał się odświeżenia. I tak, to jest nowy Fiat Tipo, bo przypominam, że Fiat w latach 1988-1995 posiadał już taki model. Nowy Tipo oferuje jednak znacznie więcej. Po pierwsze, oferuje aż 3 różne rodzaje nadwozia, bo mamy hatchbacka, sedana oraz kombi. Po liftingu dostał jeszcze podniesione nadwozie w wersji Cross, które występuje w hatchbacku oraz w kombi. Ja jednak do testu wybrałem zwykłe, niepodniesione kombi. Odświeżone Tipo najłatwiej poznać po przedniej części nadwozia, gdzie pojawiło się nowe logo producenta z wielkim napisem Fiat. Do tego mamy nieco przemodelowane zderzaki, światła i w sumie to wszystko. Aha, i światła teraz mogą być w technologii LED. I tak jak patrzę na testowany egzemplarz, to naprawdę wygląda on ładnie. Po prostu ładnie. Nic tutaj nie jest przesadzone, czy nic nie udaje. Ładne kombi. Nawet felgi ma ładne. 17-calowe opcjonalne, ale pasują nieźle. I wymagają dopłaty tylko 1000 zł, co jest uczciwą ceną. Wymiary Fiata Tipo w kombi po liftingu oczywiście się nie zmieniły i auto ma 4571 mm długości, 1514 wysokości oraz 1792 mm szerokości. Rozstaw osi to 2638 mm. Aha, i wcześniej mówiłem o nadwoziu sedan i z tego co widzę, chwilowo nie ma go dostępnego w ofercie Fiat Polska. Jest cennik, ale tylko za rocznik 2021. Wróćmy do testowanego kombi i pora na bagażnik. I tutaj od razu mam uwagę. Zobaczcie, jak wyglądają końcówki od rolety, które są całe połamane, czy tam ukruszone. I to z dwóch stron. Słabo to świadczy o jakości. Ale sam kufer jest całkiem spory. Mamy solidne 550 litrów pojemności oraz podwójne dno. W sumie to nawet potrójne dno, bo podłogę możemy zdjąć jeden poziom niżej, a dalej jeszcze pod tą podłogą jest miejsce na koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Oparcie tylnej kanapy możemy złożyć, chociaż z tego co rozumiem jest to opcja. W podstawowym wyposażeniu nie możemy tego w ogóle złożyć, a droższym wyposażeniu musimy dopłacić 600 zł, żeby można było złożyć kanapę. Moim zdaniem w kombi to powinien być standard. Przecież po to się kupuje kombi, żeby od czasu do czasu można było przetransportować coś dużego. Dziwne i w sumie słabe. W bagażniku znalazłem też 2 haczyki na zakupy, 2 dodatkowe boczne schowki oraz gniazdo pod zapalniczkę. Wskakujemy na tył. Tutaj jest wystarczająco miejsca, ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Z tyłu do dyspozycji jest podłokietnik, jedno USB oraz gazetowniki. Niestety, zarówno USB, jak i podłokietnik to część pakietu, który kosztuje łącznie 1800 zł. I niestety, po raz drugi, z tyłu są super twarde plastiki, ale do materiałów jeszcze wrócę. Teraz siadamy z przodu. Tutaj witają nas fotele w opcjonalnej skórze i z opcjonalnym podgrzewaniem. Fotel i kierownica mają dużą regulację, więc niemal każdy tutaj siądzie wygodnie. Jest też podłokietnik, który podobnie jak ten z tyłu też jest opcją i ma tylko regulację w jednej płaszczyźnie. Pora na deskę rozdzielczą. Tutaj w liftingu zmiany to m.in. większy ekran od multimediów, cyfrowe zegary oraz nieco inna kierownica, która jest delikatnie mniejsza i ma inny wzór. Zmiany małe, ale faktycznie tchnęły nieco świeżości. Podoba mi się, że ekran główny jest szerszy, a nie wyższy, przez co nie utrudnia nam widoczności. Szkoda tylko, że system momentami działa bardzo wolno i czasami trzeba dłużej poczekać na kolejne funkcje. Słabo też wygląda kamera cofania, która jest wyświetlana na połowie tego ekranu i ma dość przeciętną jakość. Dodatkowo ten gradientowy pasek z góry znika dopiero po kilku sekundach, a on też przecież przeszkadza. Kolejna nowość, o której mówiłem, to cyfrowe zegary, które jak widzicie są takie dziwne. Tak jakby środek był cyfrowy, potem były fizyczne cyferblaty po bokach, ale już na nich dane są wyświetlane cyfrowo. Nie do końca mi się to podoba, bo widać jak oznacza się ten ekran. W podstawie ten środkowy ekran komputera pokładowego jest 2 razy mniejszy i ma 3,5 cala i to wygląda moim zdaniem lepiej. Miło, że obsługa w Tipo jest prosta i przyjemna. Mamy fizyczne przyciski do audio czy do regulacji klimatyzacji. Poza jednym elementem. Ktoś mi może powiedzieć, co to za pomysł montować pokrętło audio tutaj, pomiędzy fotelami? Na szczęście z tyłu kierownicy wciąż są przyciski od głośności czy od zmiany piosenek lub stacji. To pora na materiały. Tutaj niestety jest momentami bardzo słabo,
a najgorszy jest element na górnej i dolnej części drzwi. Nie dość, że on jest super twardy, dodatkowo wygląda jak taki najtańszy plastik. No to jest bardzo słabe. Poza tym, jak słyszeliście, pojawiają się lekkie skrzypnięcia, ale podczas jazdy jest idealna cisza. Miło też, że praktycznie nie ma piano black. Pora na schowki i potem zaglądamy pod maskę. A nie, przepraszam, zanim pogadamy o silnikach, to jeszcze jedna rzecz. Nowe Tipo ma sporo gadżetów, a zabrakło tak prostej rzeczy jak składanie lusterek. Szkoda. No dobra. Pod maską Fiata Tipo obecnie może pracować jeden z 3 silników. Jedna benzyna turbo, jedna hybryda i jeden turbo diesel. Benzyna to 3-cylindrowe 1.0 turbo o mocy 100 koni, hybryda to 1.5 o łącznej mocy 130 koni, a diesel to 1.6 turbo o mocy 130 koni. I ja do testu wybrałem właśnie ten ostatni wariant, czyli turbo diesla, 130 koni, 320 Nm, napęd naprzód oraz manualna 6-stopniowa przekładnia. Warto też dodać, że każde Tipo ma napęd naprzód i mamy 3 różne rodzaje skrzyni biegów. Dla samej benzyny jest 5-biegowy manual, dla diesla jest 6-biegowy manual, a hybryda ma 7-biegowy automat. Pora więc sprawdzić przyspieszenie do setki. Producent obiecuje 10,1 sekundy. I faktycznie, równe 10,1 sekundy, chociaż czasem ciężko ładnie ruszyć. Auto ma tendencję do palenia gumy. W ogóle, jak widzieliście, producent oferuje tak samo wyskalowany obrotomierz dla benzyny oraz diesla. Stąd też mam czerwone pole do ponad 7000 obrotów. Ach, te oszczędności. Ale skoro o oszczędnościach mowa, to pora porozmawiać o spalaniu. Tipo z tym dieslem pali tyle co nic. Poważnie, auto ma bak paliwa 50 litrów i po zatankowaniu do pełna pokazuje zasięgi nawet przekraczające 1100 litrów. W trasie, jadąc 100 km na godzinę, mamy spalanie na poziomie 4 litrów, a przy 120 jest 5, a przy 140 6. Ba, w mieście, jadąc spokojnie, da się zrobić wyniki w okolicach 5,5 litra. Brawo! I co ważne, osiągi są też całkiem niezłe. Owszem, auto ma małą turbodziurę, ale jak już się wkręci na obroty, to samochód bardzo ładnie przyspiesza. Oczywiście, redukcja to podstawa, ale naprawdę 130 koni i 320 Nm do takiego auta w zupełności wystarczą. Szkoda tylko, że silnik sam w sobie pracuje dość głośno i niestety w trasie powyżej 120 km na godzinę zaczyna się robić już nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie działają też systemy bezpieczeństwa. Mało kiedy o nich mówię w testach, ale w Tipo z większością miałem problemy. Przykładowo, wykrywanie znaków, które sczytuje znaki chyba z kosmosu. Poważnie z kosmosu. Jadąc autostradą czy drogą ekspresową, potrafi nagle pokazać ograniczeń do 50 czy nawet do 30 na godzinę, gdzie na 100% po drodze nie było żadnych remontów i tym podobnych innych znaków. Czasami też w drugą stronę. W mieście potrafi pokazać za dużą prędkość dozwoloną. Dalej, system pasa ruchu działa zbyt agresywnie, a czujniki parkowania żyją swoim życiem. Zresztą zobaczcie sami.
Przede mną nic nie ma, czujniki były czyste, w ogóle cały samochód był czysty, a on cały czas coś wykrywał. Zresztą raz nawet jak robiłem pomiar przyspieszenia, to na chwilę przed startem włączył się czujnik parkowania. Miło, że Fiat oferuje tak dużo systemów, ale powinien nad nimi popracować. W kwestii samej jazdy jest poprawnie, tylko albo aż, bo to nie jest auto aspirujące do super komfortowego czy sportowego. W sumie to bliżej mu do komfortowego, bo całkiem nieźle resoruje dziury. Układ kierowniczy jest mało precyzyjny, a hamulce wydają się delikatnie za słabe. Skrzynia biegów też do najlepszych nie należy, ale do takiej zwykłej, spokojnej jazdy w zupełności wystarczy. Jeśli uważacie, że układ kierowniczy ma zbyt małe wspomaganie, to Fiat Tipo oferuje funkcję City, po której włączeniu układ kierowniczy działa z niesamowitą lekkością. No dosłownie można dmuchnąć na kierownicę i ona sama się przesunie. To pora na cennik. Najpierw kombi, a potem pozostałe wersje. Najtańsze kombi z 3-cylindrowym 100-konnym silnikiem pod maską kosztuje 90 000 złotych. Jako jedyne występuje też w najtańszym wyposażeniu Tipo. Dopłata do wyższego wyposażenia to 5000 zł. Najtańszy diesel to wydatek 107 000 zł, a za hybrydę trzeba zapłacić 118 500 zł. Obecnie też jest promocja obniżająca cały cennik o 5000 zł, ale ja podaję ceny bez tego rabatu. Jak chcecie kupić hatchbacka, to jego cena jest o 5000 zł niższa niż kombi. A i w hatchbacku nie ma możliwości zamówienia hybrydy. Cennik sedana, tak jak mówiłem, jest tylko z zeszłego roku i ten startuje od 57 000 zł. Sedan, jak widzicie, ma inną gamę silnikową i tam w podstawie jest wolnosąca benzyna 1.4, a także i w ofercie jest mniejszy diesel 1.3. Ale pomijając ceny sedana, to hatchback 5 lat temu kosztował niemal 20 000 zł mniej, a 2 lata temu 10 000 zł mniej. To jest dziś straszne, że nawet za Fiata Tipo, który jest budżetowym samochodem, trzeba wyłożyć już 100 000 zł. Odświeżony Fiat Tipo to wciąż bardzo dobra propozycja, wygląda ładnie, oferuje sporo przestrzeni, jest w miarę wygodny i z dieslem pod maską jest super oszczędny. Niestety, gubią go systemy bezpieczeństwa i ilość bajerów, bo na przykład wykrywanie znaków działa beznadziejnie, a czujniki parkowania żyją własnym życiem. Ponarzekać też trzeba na jakość materiałów, bo momentami są naprawdę bardzo słabe. Ale mimo wszystko uważam, że Fiat Tipo to dobra propozycja. Cześć!